Cześć! Zanim zaczniemy, chciałem zaprosić wszystkie osoby z Warszawy i okolic, które chciałyby poprawić swoją technikę pływania, do skorzystania z oferty wideoanalizy dostępnej na mojej stronie internetowej. Oferta obejmuje nagrania spod i nad wody, ocenę płynięcia, zestaw ćwiczeń w wodzie i na lądzie, pomocnych w wyeliminowaniu błędów. Bardzo często może nam się wydawać, że robimy dane ćwiczenie dobrze, póki nie zobaczymy tego, jak widzą to inni. Więc nie przedłużając, jeszcze raz serdecznie zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej, zakładki z ofertą i wideoanalizą, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek. To pooceniajmy sobie troszkę naszych widzów. Zobaczmy na początek tutaj panią. Krótki film, 6 sekund, ale może coś z niego zobaczymy. I od razu to zaznaczę na początku, oceniamy tylko i wyłącznie płynięcie nasze na pływalni na akwenie zamkniętym. Nie będziemy się tutaj odnosić do płynięcia na akwenach otwartych, na wodach otwartych. W każdym filmie, który otrzymałem w mailu, była informacja, że jest to płynięcie stricte na wodzie zamkniętej, czyli na pływalni tutaj konkretnie rzecz ujmując, więc będziemy sobie omawiać to tylko i wyłącznie w ryzach płynięcia na wodzie zamkniętej. Więc pierwsza sprawa, nad jaką tutaj możemy się na chwilkę pochylić, jest sposób przenoszenia ramienia nad wodą. Dłoń, tak jak już sobie powiedzieliśmy, przechodzi nam ładnie nad wodą, natomiast jeśli chodzi ogólnie o odległość, jaką ramię pokonuje nam względem głowy, według mnie jest troszkę za duża. Powinniśmy dociągnąć sobie ramię do końca i jak najbliżej ucha postarać się je przenieść. Dlatego bardzo możliwe, że jeśli chodzi o obręcz barkową, są pewnego rodzaju ograniczenia ruchowe, stąd też ten ruch wygląda tak, a nie inaczej. Ale to tylko taka spekulacja. Dobrze, przenieśliśmy jedno ramię, przenieśliśmy drugie ramię. Tutaj mieliśmy oddech w międzyczasie. Jeszcze raz go trafmy. Coś nie mogę, przepraszam. Jeszcze wcześniej trzeba to zrobić. Tutaj mamy oddech. Troszkę za bardzo jest to szukanie oddechu na suficie z boku, niżeli 90 stopni względem patrzenia się na dno pływalni i obrócenie głowy o 90 stopni w prawo bądź też w lewą stronę. Dlatego tutaj polecałbym skupić się, jeśli oczywiście, już tak reasumując ten film, bo trwa tylko 6 sekund, jeśli chodzi o przeniesienie ramienia nad wodą, tutaj też sobie tak zatrzymaliśmy, nie wiem jak to wyglądało od boku, natomiast z tej perspektywy może to też tak wyglądać, że na samym początku wysoki łokieć nam dość szybko spada, czyli mamy sytuację, gdzie on sobie idzie tutaj i cyk, nagle nam spada, nasz nadgarstek wyprzedza linię łokcia i stąd już idzie takie pikowanie. Więc nad tym też można by się chwilkę pochylić. Natomiast zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, jak tutaj nabieramy oddech. Oddech jest nabierany troszkę za bardzo do góry i troszkę za krótko ramię, które nas prowadzi z przodu, jest wytrzymane. Ciężko nam po prostu tą pozycję ciała przy pracy nogami, gdzie normalnie jakbyśmy utrzymali sobie dłoń wysoko, to ciężko nam jest ją po prostu utrzymać, stąd też ten oddech może być, tutaj też była w mailu informacja, że troszkę brakuje czasem powietrza. Pierwsza rzecz, dlaczego może brakować powietrza? Dlatego, że nie do końca je wypuszczamy przed nabraniem następnego oddechu. Natomiast druga sprawa może być taka, że to ramię, które powinno nam wytrzymać troszkę z przodu, być przedłużeniem tego ruchu, za szybko nam ucieka w dół, przez co mamy dość ograniczony moment oddechu. No i tutaj szeroko, zresztą było to widać, możemy zobaczyć sobie jeszcze raz na sam koniec całość, czyli po prostu za szeroko, jeśli to nie wynika z naszej anatomii, z naszych takich uwarunkowań fizycznych, spróbujemy, i tu jeszcze jedną rzecz można zobaczyć, jeśli chodzi o dłoń, raczej wpada nam tak bach na wodę z rozpryskiem małym, albo chociaż z takim charakterystycznym dźwiękiem uderzenia o wodę, powinniśmy postarać się przyatakować naszą dłonią od góry, tak jak jakiś ptak drapieżny, który łowi nam ryby, raczej nie wpada tak, bo źle by się to raczej skończyło. Staramy się pikować od góry, dlatego tak to mniej więcej powinno nam wyglądać. To był film pierwszy. Tutaj mamy następną panią. Możemy już od pierwszych ruchów zauważyć, że będziemy mieli do czynienia z delfinkiem. Przewinę sobie jeszcze raz, go tylko zobaczę.
Ok. Na sam początek zwróćmy uwagę na to, jak pracują nasze nogi. Po wykonaniu pierwszego ruchu, który został tu nagrany, wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia ze stylem jednouderzeniowym. Będzie to delfinek, gdzie na jeden ruch rękoma będzie przypadać jedno kopnięcie nogami do delfina. Natomiast w pozostałej części to się troszkę zmienia. Proszę zauważyć, mamy jedno i zaraz mamy szybkie drugie kopnięcie. Trudno, aż bardzo nawet szybkie. Trudno jest jednoznacznie określić, czy te dwa kopnięcia się dzieją w fazie podwodnej. Tu mamy jedno, tu mamy takie szybkie drugie, właściwie na zakończenie tej fazy. Więc to jest taki troszkę miks. Nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, bo widać, że to jest od połowy nagrane. Natomiast po wykonaniu tego jednego ruchu i jednego kopnięcia nogami następuje jeden ruch rękoma i jedno i drugie kopnięcie. Według mnie, jeśli chodzi o te same nogi, jeśli byśmy je mieli sobie oceniać, to należałoby troszkę wytrzymać między jednym a drugim kopnięciem. Mamy jedno, które powinno nam się kończyć, kiedy ręce mamy wyprostowane z tyłu, i mamy drugie, które powinno nam się kończyć, kiedy te ręce mamy tutaj z przodu. Pierwsze kopnięcie będzie mocniejsze, troszkę od tego drugiego. Natomiast to nie znaczy, że jedno robimy w bardzo dużym zakresie, a drugie to jest tylko takie na podtrzymanie. Więc płynąć, tak jak tutaj pani, w ten sposób można, jak najbardziej, ale ja bym polecał, jeśli już mamy taką technikę i nie za wiele chcemy zmieniać, zostać, tak jak to było na tych pierwszych sekundach filmu widoczne, zostać przy tym jednym uderzeniu. Natomiast jeśli byśmy chcieli przejść na dwuuderzeniowy, wyczekać troszkę to drugie kopnięcie i zwiększyć jego zakres. Wtedy ten styl bardziej będzie nosił znamiona takiego dwuuderzeniowego i też będziemy czuli, że te nogi nie pracują nam z przymusu, tylko jedno wynika po prostu z drugiego. W klasycznym płynięciu, czyli takim delfinem dwuuderzeniowym, jedno kopnięcie, to najmocniejsze, przypada nam na fazę podwodną i drugie, troszkę słabsze, przypada nam na fazę nadwodną. I jeszcze z czego tutaj sobie można zdać sprawę, bo to może po prostu dlatego, że nie do końca tutaj jest wszystko wyjaśnione, to jest to, że podczas płynięcia delfinem jedno kopnięcie nogami do delfina traktujemy jako wypchnięcie bioder do przodu i cofnięcie ich do tyłu. To nie są dwa kopnięcia, to jest jedno kopnięcie, tak? Czyli zrobienie tego i tego to jest dopiero jedno kopnięcie, a nie dwa. To jeśli chodzi o pracę nogami. Biodra bardzo ładnie pracują, widać, że pupa jest w górze, reszta jest załamana w dół, fajnie to wygląda. Tutaj może minimalnie troszkę za wysoko stopy nam wyszły, raczej chcemy, żeby nam wychodziły same kostki, same pięty, natomiast tutaj tak troszkę poniżej jeszcze linii kostek czasem się zdarzył taki obrazek, o tutaj, więc według mnie aż troszkę za bardzo wychodzą te stopy, ale myślę, że nie będzie problemu z naprawą tego, po prostu trzeba je troszkę spróbować wcisnąć w dół i sprawa będzie załatwiona. Tutaj jest moment wyjścia w górę. No, w porządku. Tak idealnie byłoby, gdyby udało nam się w tym momencie, może teraz mi się uda zatrzymać, gdyby nam się udało w tym momencie już mieć w pełni wyprostowane ramiona i nogi byłyby też wyprostowane uderzeniem, tym pełnym wyprostem w dół. Dałoby nam to tą tak zwaną fazę szybowania w delfinie, czyli ten najwyższy punkt, kiedy ręce, nogi są wyprostowane, głowa jest w górze i czekamy tylko na przełożenie ramion, żeby konać fazę podwodną i za chwilkę wrócić do tej samej pozycji. Więc tutaj można by troszkę szybciej osiągnąć ten stan. No i tutaj już sobie przekładamy ręce ładnie. Jeden ze sposobów przekładania rąk nad wodą. Jeśli chodzi o przełożenie, tą fazę nadwodną, jaką wykonujemy w delfinie, dobrze byłoby, jeśli nasz organizm, nasze ciało nam na to pomaga, przenosić jak najdłużej w tej pozycji, czyli maksymalnie, kiedy, mam nadzieję, że będzie widać, kiedy mamy tutaj wyprost, postarać się przenieść w ten sposób stroną dłoniową naszej dłoni ku górze i jak najdłużej, żeby ten stan nam po prostu trwał. Tutaj jak najbardziej widać, że to się udało. Wersją taką, nazwijmy to, do zaakceptowania, ale troszkę gorszą u osób, które nie mają takiej
ruchomości w swoim ciele jest przenoszenie ramion nad wodą. W sposób z kciukiem możemy go sobie nawet na początku oddzielić od całej reszty, z kciukiem skierowanym po prostu w kierunku wody, więc przenosimy wtedy bokiem, a nie równolegle względem wody. Ale tutaj nie ma tego problemu. Jest ładnie, jest moment wejścia w wodę, wykonania kolejnego ruchu. Ok, i mamy kolejny film. Teraz żabka będzie. Zobaczmy go całego, żebyśmy mogli sobie wracać do jakichś tam szczegółów. Ok. Dobra, wystarczy. To zacznijmy od początku. Mieliśmy tutaj prawdopodobnie albo nawrót, albo odbicie się od ściany. Tak po prostu statycznie. Więc nie wiem, jaka to jest odległość. Widać, że tu jest jeszcze czerwona lina. Więc można by troszkę dłużej zostać przy tej fazie odbicia od ściany. W pozycji z rękoma w strzałce. Dopiero jak będziemy czuli, że zwalniamy, że ta prędkość jest coraz mniejsza, wykonać fazę podwodną, która ciut inaczej mogłaby wyglądać. Raczej staramy się, bo tutaj przełożyliśmy sobie taką, powiedzmy, żabką podwodną, jak najczęściej widać właśnie, że w ten sposób sobie osoby płyną. Raczej w tej fazie podwodnej, którą robimy w żabce, wybieramy rozwiązanie ściągnięcia ramion przodem za siebie, niżeli takim kółeczkiem rysowanym z dwóch stron jednocześnie. Więc tutaj ta faza podwodna mogłaby ciut inaczej po prostu wyglądać. Czy tu było jeszcze kopnięcie do delfinka? Czekają Państwo chwilkę. No jeśli było to takie niewidoczne, zaraz sobie o tym powiemy. Ok, więc tak idealnie ta faza podwodna, jaka by była według mnie, to po pierwsze odbicie od ściany, ręce złączone w strzałkę, czekamy aż wytracamy prędkość. Kolejny punkt w tej pozycji strzałki, w której jesteśmy, ponieważ do tego nas umożliwiają nam to przepisy FINA, wykonujemy jedno kopnięcie nogami do delfina, czyli w tej pozycji mamy jedno kopnięcie, to co już sobie mówiliśmy wcześniej, jedno kopnięcie nogami do delfina, jest to wypchnięcie bioder do góry i cofnięcie ich z powrotem, więc to jest jedno kopnięcie, czekamy aż znowu wytracamy prędkość, później ściągamy ramiona blisko ciała, raczej od przodu względem linii wzroku niżeli po bokach, no i później przekładamy już ręce, tak jak to tutaj się odbywało, z wykonaniem kopnięcia nóg do żabki. No i dobrze, zaczynamy już sobie tutaj płynąć, jesteśmy po formalnościach, ramiona nam idą na zewnątrz, jest wyjście do góry, jest kopnięcie nogami do żabki, nogi do żabki pracują prawidłowo, palce są zadarte ku górze, w momencie wyleżenia są obciągnięte, co według mnie nie jest błędem, jeśli chodzi o tą najbardziej produktywną fazę, jeśli chodzi o kopanie nogami do żabki, jest to właśnie to ściągnięcie nóg ku sobie, już po tym etapie, kiedy mamy ugięte nogi i pięty mamy blisko w stosunku do pośladków i wtedy zależy nam na tym, żeby te stopy były postawione palcami do góry. Natomiast sam moment przyciągnięcia stóp do pośladków według mnie może się odbywać z palcami obciągniętymi, jak i ten sam moment wyleżenia również, jeśli chodzi o naukę, tym bardziej o naukę u osoby, która do tej pory płynęła kraulem kraulem grzbietem, a teraz się uczymy żabki, gdzie jeszcze tej pozycji palcy zadartych ku górze nie do końca ona nam się pojawiała, to często tak to będzie wyglądać. Według mnie nie jest to błąd, więc żabka jak najbardziej jest ok. Głowa jest ku górze. Zobaczmy jeszcze sam ten moment tutaj. Ramiona bardzo ładnie rozchodzą się na zewnątrz. Rysujemy troszkę takie serduszko. Z tej strony kółeczkiem wracamy do środka. Mamy moment wyjścia, nabrania powietrza. Ruch głową jest, ponieważ najpierw odbywa się on ku górze, a później staramy się jak najbliżej klatki piersiowej ściągnąć, więc tutaj jak najbardziej jest to zrobione w porządku. Żabka naprawdę, proszę pani, jest ok. Zobaczmy jeszcze raz od tego momentu. Super. Ok. Myślę, że starczy tego materiału. Ok, tutaj prawdopodobnie nie będziemy mieć całego stylu, tylko ćwiczenia jakieś techniczne. Mamy płynięcie na plecach z deską.
Ok. Co tutaj możemy zauważyć? Zacznijmy od plusów. Wzrok jest skierowany ku górze. Może minimalnie można by było brodę sobie ściągnąć troszkę w dół i to jest z tej części górnej jak najbardziej ok. Jeśli płyniemy z deską i mamy ten problem właśnie tonących bioder, no to dobry podjęliśmy sposób na naprawę jego. Można też wykorzystać sobie makaron, troszkę więcej nam da. Idealnie byłoby, gdyby ta deska była przyklejona do naszych ud, dzięki czemu pozycja cała naszego ciała leżałaby płasko na wodzie. To tutaj się troszkę udało zrobić, pewnie bez deski by było gorzej. Na co jeszcze tutaj możemy sobie zwrócić uwagę? Zwrócimy sobie jeszcze uwagę na to, jak pracują stopy. Stopy pracują w ten sposób, że troszkę za bardzo są postawione palcami do góry. Tutaj to dobrze widać. Tak jakbyśmy właśnie w pierwszej kolejności nauczyli się żabką płynąć, a później dopiero całą resztę. Dlatego według mnie troszkę bardziej można by obciągnąć palce w dół. Był już taki film na kanale odnośnie grzbietu, więc tam można sobie do niego zajrzeć. Serdecznie zapraszam, link będzie w opisie. Natomiast wygląda to tutaj dobrze. Pan wie, o co chodzi, jeśli chodzi o te dalsze etapy, nazwijmy to, ponieważ praca nogami troszkę się synchronizuje nam z pracą barkami. Nie wiem, czy to tak celowo, czy przypadkowo, natomiast sprawia wrażenie, że jak ta deska już nie będzie potrzebna, dorzucimy sobie pracę rąk do tego, to będziemy w stanie z łatwością ten ruch, jeśli chodzi o jeden bark i drugi bark w górze, po prostu załapać. Więc wygląda to obiecująco, trzeba troszkę jeszcze poćwiczyć, natomiast naprawdę jak na początek jest ok. Jeśli chodzi o drugi fragment, mamy to samo ćwiczenie, dorzuciliśmy sobie płetwy. Głowa teraz troszkę za bardzo jest zadarta ku górze, znaczy nawet tam jakbyśmy się chcieli za siebie obejrzeć wręcz, więc względem tego poprzedniego materiału, który sobie obejrzeliśmy, należałoby troszkę ściągnąć podbródek do klatki piersiowej. Tutaj cała reszta została. Pozycja nam się teraz, powiedzmy, wyrównała. Zrobiło nam się coś takiego. Coś, co w filmie o grzbiecie nazwaliśmy sobie, że jest dużo lepsze niż pozycja, trochę tak wygnę ręce, taka. Czyli gdzie głowa jest w górze, nogi są w górze, a biodra nam toną. Więc tutaj jesteśmy w miarę w jednej linii. Zasługa płetw. Natomiast jeszcze co do pracy nogami. Tutaj zatrzymując ten obrazek. Troszkę za daleko stopy pracują względem siebie. Kolana nawet mogłyby tak zostać, gdybyśmy koślawili stopy do środka. Tutaj należałoby jednak robić tak, żeby nawet jeśli mamy płetwy, żeby te albo końcówki naszych paluchów dużych, albo właśnie końcówki płetw obcierały nam o siebie, więc mamy wtedy lekkie koślawienie do środka. Nie ma problemu z tym, że któraś ze stóp po prostu nam będzie wykonywać ruch mniej produktywny, uciekający gdzieś tam na zewnątrz. Więc to. I co jeszcze? Co do doboru płetw. Jeśli tylko takie mamy, to w porządku. Natomiast ja bym polecał, tak jak już właśnie był w zeszłym tygodniu film na kanale o tym, płetwy krótsze zdecydowanie. Nie wiem jakie tutaj, czy one są twarde, czy miękkie. Trudno mi tutaj wywnioskować. Chyba są miękkie, więc okej. Natomiast na pewno dużo krócej cięte. Troszkę mniej nam to wszystko umożliwiające, ten sposób płynięcia. Na pewno dużo łatwiej będzie się przestawić z tych krótszych do całego płynięcia już bez sprzętu, niżeli z tych dłuższych do też płynięcia sobie całym stylem. Ale już tutaj pozycja widać, że jest większa, więcej nam się korpusu pojawiło nad wodą, więc te płetwy na pewno zrobiły nam tutaj robotę. Myślę, że tak ćwicząc jak najbardziej z czasem będziemy w stanie popłynąć sobie całym grzbietem. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. To pierwszy z tej serii film. Nie ostatni. Zachęcam do podsyłania na e-mail. Również jest w opisie swoich postępów, swojego płynięcia i chęci podzielenia się z tym, wysłuchania mojej opinii na ten temat, jak Państwu idzie. Doskonalenia się ciągłego, postępów, pływania i tego Państwu życzę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.